Czajnikowy.pl. Zaczął się nowy 2020 rok. Nie wiemy, co przyniesie, ale wiemy, co przyniósł poprzedni. Był to, przynajmniej w Czajnikowy.pl, rok yerba mate. Nie tylko ukazała się książka na ten temat, ale też jeździliśmy po całym kraju z różnymi warsztatami i degustacjami yerbowymi. I wiem, że wielu z Was się nie załapało, nie mieliście możliwości czasu, albo było dla Was za daleko, więc zapraszamy Was w nowym roku na takie małe online warsztaty. Niestety nie skosztujecie, nie podotykacie tych rzeczy, nie obejrzycie, nie zadacie pytań na żywo, więc nie porozmawiacie też między sobą, nie poznacie się, więc mimo wszystko zachęcamy Was do zabrania udziału w naszych warsztatach na żywo, aczkolwiek z yerba mate, no w tym roku już się nie będziemy tak jeździć po kraju, żegnamy się z nią troszeczkę na rzecz innych rzeczy, więc co to jest yerba mate? Czego w ogóle się dowiecie dzisiaj? Co chciałbym Wam powiedzieć? To przede wszystkim, co to jest yerba mate? Czym się ją pije? Skąd się wzięła? Jak się ją pije? Jakie są jej rodzaje? Czego się używa? Co jest Wam potrzebne, ale myślicie, że nie jest? I co myślicie, że jest Wam potrzebne, ale tak naprawdę nie jest potrzebne, żeby zacząć przygodę z yerba mate? Mam nadzieję, że w jakiś sposób rzucimy nowe światło na już dość stary, bądź napój. Co to jest? Czy to jest herbata? Wiele osób mówi yerba mate to herbata yerba mate, zielona herbata yerba mate, nawet się pojawiają takie słowa. Nie jest to prawda i z wielu przyczyn nie jest to prawda, bo po pierwsze, nie jest to roślina spokrewniona z yerba mate, znaczy yerba mate nie jest spokrewniona z herbatą w ogóle, pełni tylko funkcję herbaty, stąd tak jak mówimy herbata z rumianku czy z mięty, możemy powiedzieć herbata yerba mate, tylko dlatego, że się to zalewa i pije cieplutkie. Co jest jeszcze dziwnego w tej nazwie? Zauważcie, że słowo yerba mate, trochę jak słowo herbata, jest zlepkiem dwóch wyrazów, które wiążą się z łaciną. Zauważcie, tea albo chai na całym świecie u nas jest herbata, czyli zrośnięte herba i tea, czyli pierwsza łacińska nazwa herbaty i słowo herba, czyli ziele, ponieważ aptekarze, kiedy się zajmują takimi rzeczami, nazywają część rośliny i roślinę. Więc ziele, rośliny, tea, to jest herbata. Tymczasem yerba mate to jest, tak jakby znów patrząc w ten sposób, yerba, czyli znowu herba i mate, czyli konkretna roślina. Stąd moglibyśmy powiedzieć po prostu mate. Jeżeli mówimy herbata, yerba mate, to zauważcie, mówimy ziele, rośliny, tea, ziele, mate. A żeby było śmieszniej, to mate to tak naprawdę też znaczy ziele pite z tykwy. Więc w sumie tego ziela tam jest strasznie dużo niepotrzebnie. Mówmy mate, albo mówmy yerba, ale to jest tak, wiecie, zioło. Czy napijesz się zioła? No więc w sumie brzmi to fajnie, ale mate, mówmy mate, caguasu, albo albo herbatka misyjna, przeróżne, niekończące się nazwy dla yerba mate istnieją. Yerba mate po prostu wszyscy mówią, yerba mate to będzie najlepsze określenie dla naszej roślinki. Skąd się wzięła? Wyrosła. Skąd Indianie ją wiedzą, znają? Mają legendę na ten temat. Twierdzą, że boginie dwie były bardzo zaciekawione, co się dzieje na ziemi, chciały zobaczyć i nie bardzo wiedziały, jak to zrobić, bo z góry nie widziały przez dżunglę, więc postanowiły wybrać się na dół. I musiały przybrać jakąś cielesną formę i nie wiedzieć, dlaczego wymyśliły sobie, że najfajniej będzie chodzić po dżungli jako dwie małe dziewczynki, więc przybrały ciała dwóch małych dziewczynek, wędrowały po dżungli, napadł je jaguar, zaatakował je, obronił je staruszek, zabijając jaguara, przygarnął je do siebie, żeby je przenocować, nakarmić, a one postanowiły się odwdzięczyć mu, właśnie dając napój przyjaźni, ziele przyjaźni i nocą, kiedy uśpiły całą rodzinę, zasiały niebieskie ziarna, spuściły na to słodki deszcz z nieba i wyrosły krzaki, które rano Indianin zobaczył i został poinstruowany, że można z tego przyrządzić napój przyjaźni. Legenda dodaje tutaj jeszcze córkę Indianina, która była w ogóle niebieskooką blondynką, co jest nietypowe jak dla Indian Ameryki Południowej, stąd on, obawiając się o jej bezpieczeństwo, stwierdził, że plemię uzna to jako zły omen, że się urodziło takie dziecko, odłączył się od plemienia, zamieszkał samotnie z rodziną w dżungli i właśnie dlatego był tam tylko jeden dom i tylko on, więc dziewczynki boginie postanowiły uhonorować tę piękną córkę, czyniąc ją patronką yerba mate. Stąd podobno można gdzieś tam w Ameryce Południowej między krzewami yerba mate spotkać niebieskooką nordycką blondynkę, nie pasującą w ogóle urodą do Indian miejscowych i to będzie bogini, to będzie patronka. Tak czy inaczej znamy tę roślinę jako roślinę przyjaźni, a właściwie tak Indianie ją poznali i tutaj dochodzimy do sytuacji, w której spodziewamy się jakiejś ceremonii. Wiecie,
celebrowanie przyjaźni za pomocą yerba mate jak najbardziej ma miejsce, jak najbardziej tradycyjnie o to chodziło, ale zauważcie, to nie jest ceremonia w rozumieniu na przykład takim herbacianym, gdzie są jakieś utarte reguły, ileś ukłonów, sposoby parzenia, odpowiednie akcesoria i naprawdę duchowe albo filozoficzne, jakieś estetyczne przeżycie. Yerba mate jest raczej taka swobodna. Picie jej razem to jest coś, co pozwala celebrować przyjaźń na zasadzie fajki pokoju Indian Ameryki Północnej. Przy czym tutaj no, po prostu się pije, nie pali. Taka porcja yerba mate z bombiją w matero wędruje w kółko po wszystkich i wszyscy piją z tego samego ustnika, z tej samej bombii. Nam się to trochę w głowie nie mieści. My to chcielibyśmy każdy mieć swoje, albo w ogóle wycierać jak butelkę z orężady i w ogóle nanosić dodatkowe bakterie. Tymczasem to po prostu na znak tego, że się nie brzydzimy po kimś napić, na znak przyjaźni wszyscy piją razem. Stąd właściwie wystarczy wam w domu jedna, bo niezależnie ile osób was odwiedzi, możecie wszyscy się napić jednej yerba mate. No u nas to nie działa, niemniej o to tam chodzi. Ważną funkcją jest też funkcja inicjacyjna. Zauważcie, brakuje tego w naszej kulturze. Ja czytałem takie różne psychologiczne opracowania, gdzie dowodzi się, że brakuje inicjacji do świata mężczyzn, że mężczyzna po to, żeby móc być mężczyzną, musi usłyszeć od innych mężczyzn, że jest mężczyzną. Jeśli to się nie wydarzy, no to całe życie będzie próbował sobie sam tego dowieść i wszystkim dookoła. Będzie robił bardzo męskie rzeczy, miał wielkie, szybkie auto, mnóstwo kobiet, będzie się zachowywał brawurowo na wielu płaszczyznach i ogólnie będzie do przesady męski i będzie ociekał testosteronem. Tymczasem mężczyzna, który wie, że jest mężczyzną, zachowuje się zupełnie normalnie, jest zwykłym facetem i niczym się nie wyróżnia. I właśnie w kulturach pierwotnych była zawsze jakaś forma inicjacji do świata mężczyzn, do świata wojowników. Kiedy chłopiec dorastał, przychodził ten dzień, kiedy najczęściej czegoś dokonywał, jakiegoś upolował zwierza albo przeszedł jakąś próbę i od tej pory był traktowany jako mężczyzna, niezależnie od tego, ile ma lat. No u nas tego nie ma, więc u Indian była taka sytuacja, że kiedy chłopiec razem z wojownikami i myśliwymi siadał w kręgu i pierwszy raz się napił z nimi tej, prawda, wspólnej fajki pokoju, no to od tej pory już był mężczyzną. To był taki dla niego dowód, mógł z nimi chodzić polować, mógł na równi decydować o wszystkim i mógł zawsze już z nimi pić yerba mate, więc może warto się u nas w kraju trochę poinicjować właśnie w ten sposób, chociaż trudno powiedzieć, kiedy jest właściwy wiek na zaczęcie picia yerba mate. No w Ameryce Południowej i dzieciaki już to piją, są różne wersje z mniejszą ilością kofeiny, owocowe, są nawet specjalne dla dzieciaków, więc może nawet można już w młodym wieku. Tak czy inaczej, biały człowiek poznał yerba mate dopiero kiedy się tam oczywiście zjawił. Przyjechaliśmy się tam nauczyć yerba mate. W sumie przyjechaliśmy w innej sprawie, ale tak odkryliśmy yerba mate też. Głównie chodzi o Hiszpanów, głównie chodzi o jezuitów. Stąd też się czasem mówi misyjna herbatka, herbata jezuitów, bo właśnie jezuici zderzyli się z yerba mate jako pierwsi, założyli swoje redukcje, czy tam ufortyfikowane takie klasztory, gdzie siedzieli i gdzie nawracali i gdzie znaleźli azyl Indianie, ponieważ Indianie w sytuacji, no nie bójmy się słów, agresji białego człowieka na Amerykę Południową, mieli do wyboru kilka ścieżek. Albo zostawali chrześcijanami i po prostu zamieszkiwali z tymi jezuitami w redukcji, dawali się nawrócić, dawali się zeuropeizować jak na tamte czasy, no i generalnie sobie tam żyli spokojnie. Druga sytuacja to taka, że mogli po prostu zostać zamordowani w czasie walki, względnie wzięci w niewolę. A trzecia to partyzantka. Bardzo wiele grup Indian siedziało gdzieś tam w dżungli i starało się jeszcze przez długie lata szkodzić gdzieś tam białym i mimo świadomości bezsilności jednak walczyć. No i tutaj zaczyna się zabawnie, ponieważ redukcje były w jednym miejscu, więc cały czas tam walczono, dlatego że albo napadali to Indianie, którzy chcieli pozbyć się białych jezuitów, albo napadali to w ogóle biali, którzy stwierdzali, że ci Indianie, którzy są w tej redukcji, mogą również zostać pojmani w niewolę i będą przedstawiać jakąś wartość i nie trzeba za nimi biegać po dżungli, wystarczy ich odebrać mnichom. Stąd cały czas tam walczono, no i nie pito yerba mate. Mnisi, wykorzeniając wszelkie pogańskie przejawy kultu jakichś bożków, w tym również Boga, któremu jest poświęcona yerba mate, zakazali jej. Stwierdzili, że nie można pić, ponieważ Bóg Tupa,
czyli to główne bóstwo i patron yerba mate, to jest gdzieś tam jakiś Lucyfer, szatan, Belzebub i nie można czcić go pijąc yerba mate. Indianie bardzo chcieli, więc gdzieś tam ukradkiem pijali, no nie potrafili w ogóle pracować na roli, byli koczownikami, mieli tą yerbę swoją, no trudno im było się po prostu odnaleźć w nowej rzeczywistości. Co gorsza, biali zaczynali też pić tę yerba mate wzorem Indian. Mnisi wymyślili wtedy plan życia, naprawdę super pomysł, najlepszy strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o reklamę tamtych czasów. Powiedzieli, że yerba mate jest silnym afrodyzjakiem. Rozpuścili taką plotkę, bo stwierdzili, że każdy pobożny chrześcijanin będzie się wzdragał od takich cielesnych spraw, od afrodyzjaków. Tymczasem wszyscy z jeszcze większym entuzjazmem jęli się picia yerba mate i zrobiła się tak popularna, że w końcu mnisi musieli zmienić plan i stwierdzili, że tutaj zaszło nieporozumienie, że ten tupa to tak naprawdę jest Tomasz, święty Tomasz, że to jest herbatka świętego Tomasza i że to w ogóle wolno pić i nie ma z tym żadnego problemu. Co więcej, zaczęli to uprawiać i odkryli tajną metodę hodowania yerba mate, ponieważ nasionka yerba mate dość oporne. Nie chciały kiełkować, mnisi karmili kurczaki nasionami yerba mate, rozsiewali ich łajno na polach i to kiełkowało dopiero. Okazuje się, że takie ziarenko przeszedłszy przez układ pokarmowy ptaka jest w stanie namięknąć na tyle i otworzyć się, żeby wykiełkować. Oczywiście nie 100%, był bardzo mały procent kiełkowalności tych nasion, ale jednak był. A nikt inny nie potrafił tego zrobić. Można było tylko przenosić jakieś małe krzaczki z miejsca na miejsce, co oczywiście było bardzo daleko od założenia plantacji. Mnisi plantację założyli, zaczęli handlować yerba mate. Był nawet czas, że prawie yerba mate zalęgła się już w Polsce w tamtych czasach, ale niestety byliśmy wtedy pod zaborami, a zaborca, akurat rosyjski, miał duży interes w sprowadzaniu z Azji herbaty. Stąd zrobiła się taka bardzo intensywna, rządowa, można by powiedzieć, propaganda, żeby yerba mate nie pić. Bardzo wysokie cła do tego wprowadzono i ogólnie w zalążku ukręcono przemysł yerbowy w Polsce, więc nie poznaliśmy jej jeszcze wtedy szerzej, nie zadomowiła się, byliśmy wierni azjatyckiej herbacie. Później oczywiście była wielka wojna w Ameryce Południowej. Trójprzymierze, czyli Argentyna, Urugwaj i Brazylia zaczęły walczyć z Paragwajem, bo tam się pojawił taki dyktator, który wpadł na pomysł, że podbije resztę kontynentu. To nieinicjowany pewnie nie pił yerba mate. Paragwaj wtedy produkował przede wszystkim yerba mate, właściwie głównie Paragwaj produkował yerba mate i wojna była krwawa, długa i bardzo wiele osób zginęło, wszyscy byli opici yerba mate. Ostatecznie yerbonośne ziemie paragwajskie podzielono między właśnie Brazylię, Argentynę, Urugwaj, Paragwaj i tam można było ją uprawiać, ale nie było komu uprawiać, ponieważ bardzo wiele osób zginęło. Mężczyźni prawie się skończyli w tym kraju. Okazuje się, że znalazłem nawet, że 1 na 10 przeżył mężczyzn, więc nie było komu pracować i trzeba było ściągać po prostu mężczyzn z zagranicy i to się świetnie złożyło. Zaczęła się wielka migracja, ponieważ w Europie nie było za dobrze, zwłaszcza u nas, gdzie nie było Polski. Wiele osób się znęciło nowym życiem w nowym świecie. Wszyscy pojechali do Ameryki Południowej. Stąd jak spojrzycie na obszar, gdzie yerba mate się produkuje, zwłaszcza po stronie argentyńskiej, gdzieś tam w Misiones, zauważycie, że właściwie co druga marka yerba mate jest produkowana przez potomków jakichś uchodźców z dziwnych krajów. Mamy Polaków również, bo wypada zacząć rodzimie. Są osoby z Ukrainy, ze Szwajcarii, z Niemiec, właściwie cały kalejdoskop. To wszystko są osoby, które w czasie tej wielkiej migracji się tam osiedliły, bo było dużo ziemi, bezpańskiej ziemi, żadnych mężczyzn, no Eldorado. Można było uprawiać, co się chciało i uprawiać yerba mate przede wszystkim. No i tak mniej więcej zaczęła się, już oczywiście botanicy odkryli, jak kiełkować yerba mate, nie trzeba było kurczaków. Tak można było już zakładać wielkie plantacje i rozwijać marki, które niektóre sięgają tamtych czasów swoją historią i chlubią się z tym. Jeśli chodzi o Polaków, no to przede wszystkim Amanda, polska yerba mate, już też o tym wspominaliśmy niejednokrotnie, na pewno znacie, na pewno lubicie, bo to jest jedna z popularniejszych marek i rodzina Szychowskich założyła to i rodzina Szychowskich ciągle jakby kultywuje tę swoją tradycję, mają tam muzeum, gdzie wspominają Juana, założyciela firmy, wynalazcę i kowala i rolnika, więc warto pojechać również i zwiedzić muzeum, zobaczyć, jak daleko polskie korzenie sięgają, nawet jeśli chodzi o yerba mate. Dzisiaj piją ją wszyscy.
jest popularna w wielu krajach, jest popularna także u nas. Sam fakt, że się nią tam intensywnie zajmujemy, dowodzi tego, jaki przeżywa renesans i jak bardzo się rozchodzi po całym kraju i po całym świecie. Wiele osób ze świata znanych, celebrytów, pokazuje się z yerba mate coraz częściej. Na przykład Meg Ryan, wokalista Metaliki, Viggo Mortensen, wiecie, Aragorn z Władcy Pierścieni. Są to osoby, które często dają się sfotografować w ogóle z matero, pijają i promują. Nawet Madonna pijała yerba mate. Poza tym cała reprezentacja brazylijska w piłce nożnej często jest widziana właśnie z tymi matero. Wiele młodych osób się tym interesuje. I dochodzi również jeszcze papież Franciszek, który zatoczył koło notabene, ponieważ nie dość, że pochodzi z yerbowego kraju, to jeszcze jest teraz papieżem, który rozwiązał zakon jezuitów wcześniej, oczywiście nie Franciszek, tylko poprzedni papież, nie poprzedni, tylko ówczesny papież, i jest sam jezuitą, więc to jest wszystko niezwykle zapętlone i ciasno związane, więc on również pija yerba mate publicznie, przez co również osoby, które nie mogły mieć w inny sposób styczności z yerba mate, zaczynają się interesować herbatą papieską, także jest naprawdę spore zainteresowanie w wielu kręgach. My również się nią interesujemy i my również ją pijemy i kwestia teraz, jak my ją w ogóle pijemy. Żeby napić się yerba mate, musimy przede wszystkim zastanowić się, jakiej się napić yerba mate, a przez to musimy się zastanowić, jakie w ogóle są. Oczywiście bardzo wiele jest marek yerba mate, bardzo wiele jest różnych kompozycji smakowych yerba mate, ale tak naprawdę podstawowych gatunków yerba mate, czyli rodzajów, jest właściwie tyle, co krajów, które ją produkują. Pamiętacie, mówiłem Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj. Przy czym Urugwaj zrzekł się swoich plantacji yerbowych na rzecz innych spożywczych substancji, takich jak ryż albo tam zboże, soja. No i niestety stwierdzili, że mają za mało ziemi, żeby sobie pozwolić na produkcję, zwłaszcza, że za granicą jest Brazylia, która produkuje tego bardzo dużo i na ich rynek również fajną yerbę robi, więc można ją po prostu sobie stamtąd zamawiać. Stąd no, Urugwaj odpadł z tej listy. Argentyna, Paragwaj i Brazylia to są kraje, które produkują yerba mate i kraje, które mają swój styl produkcji. Od czego trzeba zacząć? Ja myślę, że pomijając to, że się napijemy najpierw argentyńskiej, ponieważ tą uważam za najbardziej ikoniczną i najbardziej taką obecną w popkulturze, bo kiedy widzimy na przykład coś takiego albo coś takiego, no to najczęściej chodzi nam o tą tradycyjnie argentyńską yerba mate. Ale zaczniemy od w ogóle sklasyfikowania yerba mate, a co za tym idzie od omówienia sposobu produkcji yerba mate, żebyśmy mogli zrozumieć te różnice. Zbiera się liście. Tradycyjnie, wiadomo, się chodziło do lasu, gdzie yerba mate rosła i tam zakładano obóz i yerbatę rozścinali gałęzie i na miejscu wstępnie obrabiali, dopiero zwozili mułami, rzeką i sprzedawali. No ale teraz jest już to całkiem inna praca, całkiem inna robota, taka powiedzmy plantacjowa. Tak czy inaczej, pierwszy etap polega na pozyskaniu liści, czyli obcinamy z drzew yerbowych liście, musimy zostawić potem je, żeby sobie odpoczęły, odbudowały swoją koronę liściową, ale ogólnie rżnie się te drzewa bez opamiętania, całymi gałęziami odcina i nie przejmujemy się tym dalej. Zabieramy to do młyna, tam musimy zrobić sekado i pozbyć się gałęzi, czyli oddzielić same liście. Sekado początkowo polegało na wetknięciu gałęzi yerba mate w ogień. Po co to robimy w ogóle? Znowu będzie alegoria, porównanie do herbaty, może w ten sposób. Herbata zielona musi być podgrzana, żeby być zielona. Na pewno to wiecie, bo wydaje się, że to robienie czarnej herbaty wymaga jakichś zabiegów i oczywiście jest cały szereg procesów, które przechodzi herbata, żeby być czarną herbatą, ale tak w ogóle to bardziej musimy się namęczyć z herbatą zieloną, ponieważ herbata czarna tak w ogóle to po prostu czernieje sama z siebie. Musimy zniszczyć komórki liściowe i wymieszać enzymy i tak dalej, ale to tak jak jabłko. Przecinamy jabłko, zostawiamy na powietrzu, ono ciemnieje i jeśli nie chcemy, żeby ściemniało, to trzeba coś zrobić. Więc podgrzewamy, niszcząc enzymy, dezaktywując je, które mogłyby to utlenić. I to samo jest w yerba mate. Żeby yerba mate była zielona, musimy ją podgrzać. No i na tym polega pierwszy proces, czyli sekado, czyli dezaktywacja enzymów utleniających, czyli coś, co sprawi, że yerba będzie zielona. I początkowo, tak jak mówiłem, gałąź w ognisko, opalamy i dopiero następna gałąź i jest sekado. Teraz się to robi trochę inaczej. Oczywiście zasada jest ta sama. Początkowo zbudowano taką specjalną
specjalną siatkową rurę, gdzie jeden facet z góry wsypywał liście, drugi facet od dołu kręcił i wybierał te liście, a na środku płonęło ognisko i liście przechodziły przez ogień. No teraz już w ogóle usunięto facetów, zrobiono silnik i no mniej więcej na tej samej zasadzie działa zrobotyzowany, zautomatyzowany, nowoczesny młyn do yerba mate, gdzie sekado odbywa się samo, ale wciąż w ogniu. Wiele osób szuka yerba mate, która nie była obrabiana ogniem, ponieważ ten smak ognia charakterystyczny przeszkadza im. Zauważcie, yerba mate jest dymna, ale nie chodzi o aromat wędzonki, nie? Kiedy sobie kupujecie coś wędzonego, no to ma charakterystyczny zapach, a yerba tego nie ma, aczkolwiek mówimy, że jest dymna. I zwróćcie uwagę, że jeśli na przykład jesteście przy ognisku i gdzieś dym wam uderzy w twarz, to nie pachnie wędzonką, tylko właśnie dymem. Nam się dym mylnie kojarzy z wędzonką. Więc wiele osób szuka w yerba mate nuty wędzonej i jej nie znajduje, słysząc, że jest dymna w smaku. Tymczasem dymna dymem. Ma smak ognia, dymu, ma smak tej obróbki termicznej. Wielu szuka yerby, która tego nie ma i jak najbardziej są takie dostępne. Później oczywiście mielimy, segregujemy i co? Musimy pomieszać te liście z powrotem. Najpierw oczywiście jest jeszcze proces beneficio, czyli taki proces, który no, polega właściwie na leżakowaniu. Wiele yerba mate chwali się na opakowaniu, jak długo leżakowane to było. Wskutek tego procesu yerba się robi kaka, taka w kakim kolorze, bo żywo-zielona jest no, typowo dla Brazylii jednak czymś, co rzadziej widujemy. Najczęściej, kiedy kupujemy yerba mate, to ona jest właśnie taka, no nie żółta, to właśnie ma taki oliwkowo-kaki kolor. Jest to no właśnie efekt obróbki cieplnej, efekt leżakowania, tego beneficio. Ostatecznie musimy yerba mate wymieszać z powrotem z badylami. Może się zastanawiać wiele osób, dlaczego to robimy. Po co rozdzielamy łodyżki od liści? Po to, żeby je zmieszać z powrotem i to jest bez sensu. No chodzi o to, że musimy mieć kontrolowany stosunek łodyżek do liści i ten stosunek możemy uzyskać tylko w ten sposób, że oddzielamy jedno od drugiego i w konkretnej proporcji mieszamy z powrotem. Po co tam są te badyle? Bo zauważcie, gdyby się to trafiło w herbacie na przykład, to bylibyśmy oburzeni, że Chińczyk sobie tutaj używa wypełniaczy, pomielił patyki albo cały krzak zmielił w ogóle, żeby było taniej. No tymczasem yerba mate w ogóle nas to nie dziwi, no bo tak jest. Przywykliśmy o tym tak myśleć, że są tam te łodyżki i nikt się nie zastanawia, nikt nie czuje się oszukany. One służą poprawie komfortu picia. Do tego przejdziemy, kiedy napijemy się pierwszej yerba mate. Ważne na razie jest to, że przepisy dokładnie określają, jaki może być stosunek łodyżek do liści w yerba mate. Podstawowa yerba mate, czyli elaborada, produkowana wszędzie i początkowo będąca yerba mate po argentyńsku, ale to wprowadzało trochę za dużo zamieszania, więc już tak nie jest. Mamy podział na z patyczkami, bez patyczków, elaborada, despalada, sin palo, con palo, co by tam na tym opakowaniu nie było napisane, zawsze chodzi o to samo. Jeżeli mamy zatem yerba mate z badylami, to jest to yerba mate, która ma do 30% łodyżek w liściach. Jeżeli mamy bez badyli, czyli mocniejszą, ona może mieć do 10% łodyżek w liściach. No i właśnie te proporcje trzeba zachowywać i jest to sprawdzane. Wersja no, bez łodyżek trochę trudniej się pije, troszeczkę bardziej zatyka bombija, ale jest mocniejsza, bogatsza w kofeinę. Wróćmy do samych krajów, ponieważ no, to jeszcze nie jest do końca podział. Każdy kraj przygotowuje yerba mate pod swój ulubiony gust, pod gust swoich obywateli. Stąd widzicie tutaj, różnią się od siebie zasadniczo, chociaż może się wydawać, że są bardzo podobne. Ta najbardziej dla nas znana, popularna, czyli argentyńska, chociaż w naszym kraju jakoś paragwajska wygrywa troszkę, to yerba mate o w miarę grubych liściach, w miarę dużych badylach i w miarę normalna, przeznaczona do picia po prostu na ciepło w Palo Santo albo w tykwie. Jeżeli mamy do czynienia z paragwajską yerba mate, od razu zauważymy, że ona jest dużo drobniejsza, ma więcej pyłu i jest drobniej cięta, również nieco bardziej dymna, naparza się dużo mocniej, ponieważ ona przeznaczona jest do parzenia na zimno, a żeby móc się zaparzyć na zimno, musi mieć taką no, drobną strukturę, teksturę, musi być taka pomielona. No i tutaj właściwie największe różnice to jest dział Argentyna, Paragwaj kontra Brazylia, ponieważ reszta yerb jest brazylijska.
Czym się różnią, bo są dość dziwne. Otóż Brazylia jest największym na świecie producentem yerba mate i produkuje dla innych. Tak jak się rzekło, na przykład Urugwajczycy zamawiają sobie yerba mate pod swój gust, pod swój rynek i typowa yerba urugwajska jest bardzo drobno cięta. Mówi się o urugwajskim cięciu, czyli o posiekaniu i łodyżek, i liści bardzo drobno, ale nie jest to jeszcze pył. I taka yerba mate smakuje. Ta yerba mate nie jest jakoś sezonowana bardzo, nie jest jakoś, no wiecie, nie jest tak paragwajsko-argentyńska. Ma trochę bardziej żywy, zielony i kolor, i smak, i aromat. Ponieważ najbardziej tradycyjna brazylijska yerba mate to takie shimaru, czyli jest to zmielona prawie że na pył yerba mate, ale właśnie z obecnością dużych patyczków. To sprawia, że jesteśmy w stanie, no właśnie, jesteśmy w stanie to wypić, aczkolwiek i tak jest to bardzo trudne. Te patyczki tam grają kluczową rolę, ale jest to yerba mate no już dla takich, powiedzmy, wytrwałych, zaawansowanych i lubiących trochę się przy tym pomęczyć, ponieważ jest to dość zaklejające. No umówmy się, robi się z tego takie zielone błoto, które trudno wypić i spróbujemy się tego tak czy siak jakoś napić, powiedzmy, zrobić to w jakiś sposób alternatywny. No i zostaje to, co zrobiono dla nas, czyli dla nas, którzy my nie lubimy yerba mate tak w ogóle. Jest mate green tak zwana. Ona jest produkowana również w Brazylii, tyle że na taki rynek jak nasz, który no nie do końca przepada za tą tradycyjną yerba mate. Co powinniśmy zatem wybrać? Najpierw napijemy się argentyńskiej i ja lubię najbardziej. Aczkolwiek wielu z Was wybiera paragwajską, bo jest mocna, bo jest taka, wiecie, wyraźna dla prawdziwych gaucho, taka dla nieinicjowanych, można by wręcz powiedzieć, dla mnie przesadzona. Na ciepło jest troszeczkę zbyt intensywna, aczkolwiek też ją doceniam. Jak to zrobić? Słuchajcie, bo to teraz nie jest całkiem proste, bo kiedy już podzieliliśmy yerba mate, musimy sobie też ją podzielić jeszcze na to, jak się ją parzy, bo możemy ją zaparzyć po naszemu albo po amerykańsku, południowoamerykańsku, ponieważ trochę znowu jak z herbatą. Zauważcie, Azjaci mają małe naczynie, bardzo dużo herbaty, bardzo krótko parzą, wiele razy zalewają i mają taki napar. My u nas sypiemy mało herbaty do wielkiego dzbana, parzymy długo i wypijamy i nie parzymy drugi raz fusów. No i mniej więcej ta sama zależność, różnica jest między takim piciem yerby po naszemu i po oryginalnemu. Oryginalnie naczynie powinno być malutkie. Powinniśmy mieć gdzieś coś około 100-200 ml i w tym sobie na przykład to parzyć. Aczkolwiek 200 ml to już naczynie naprawdę duże. No, tradycyjnie im mniejsze, tym lepsze i wtedy robimy cały cyrk z kopczykiem, całe nasypywanie 3/4 naczynia, bo zauważcie, nawet na opakowaniu yerba mate, które sobie kupicie, jest napisane 3/4 naczynia i jest instrukcja, jak zrobić ten kopczyk, jak to tu strząchać, jak te bombije włożyć i się wszystkim wydaje, że to jest strasznie skomplikowane, że to jest bardzo trudne, a w ogóle to 3/4 naczynia, wiecie, no naprawdę ogromna ilość, ponieważ my chcemy sobie po naszemu wypić w dużym, wielkim naczyniu ceramicznym i no 3/4 naczynia, naprawdę ogromna ilość. Tymczasem w takim tradycyjnym naczyniu 3/4 to właściwie są 2-2,5 łyżki, czyli zupełnie taka normalna ilość jak na yerba mate. Już Wam tłumaczę, o co chodzi z tymi kopcami. Uwaga, najpierw nabieramy yerba mate, wsypujemy jedną łychę, wsypujemy drugą łychę i 3/4 naczynia jest już pełne. No i teraz co? Mogę te bombije wetknąć po prostu tak w ten sposób i nie ma z tym problemu, da się pić i w ogóle jest super, ale chcę Wam wytłumaczyć, po co ta cała koncepcja z kopczykami, bo to z jednej strony trochę zawracanie głowy, ale z drugiej strony ułatwia to picie. Przede wszystkim, uwaga, odwracamy do góry nogami, zatykamy dłonią i trzęsiemy. I kiedy już tak sobie odpowiednio potrzęsiemy, podrzucamy, wytrząchamy, to zsypujemy to na bok, żeby móc zdjąć, proszę bardzo, dłoń i mieć tutaj takie zielone kółko. Znak rozpoznawczy yerbiarzy. Możemy się tak witać na ulicy zielonym kółkiem.
Kto dzisiaj już pił yerbę? Niektórzy myślą, że pozbyliśmy się pyłu. Nie, zauważcie, kiedyś nawet o tym już mówiliśmy i robiliśmy nawet odcinek, w którym odsialiśmy z pacharito pył i się okazało, że to była połowa. To nie jest tak, że pokruszyło się trochę niepotrzebnego pyłu, trzeba się tego pozbyć. Tak naprawdę ten pył jest tam niezbędny, o niego w nim chodzi, w yerba mate i nie pozbędziemy się go w ten sposób. Jeżeli już naprawdę się uprzemy, żeby to odsiać, to musimy użyć sitka. Ta kropa na ręce znaczy tylko, że to się udało zrobić, to co robię. A co robię? Zaraz wam powiem, ponieważ teraz wkładamy bombiję, no aż do samego dołu i teraz nalewamy wody. Możemy albo w tej pozycji nalać trochę wody na ten kopczyk, jeżeli się już serio chcemy tak pobawić, albo w ogóle to możemy to odwrócić i po prostu już napełnić. No i teraz pojawia się przestrzeń dla tego świętego, który to wypija pierwsze parzenie, ale przy tym stosunku wody do liści to po prostu ta woda wsiąka, więc to jest dla wszystkich oczywiste. Co ja teraz lubię zrobić? Podważyć sobie trochę te fusy, żeby tu od spodu zrobić przestrzeń i uwaga, jest pusto. Muszę znowu nalać od nowa yerba mate, znaczy wody do yerba mate. No i teraz wreszcie mogę się napić. I tutaj uwaga, już na małym marginesie. Pierwsze, co jest wam potrzebne, a o tym nie wiecie, to właśnie taki termos, jeżeli pijecie tradycyjnie, który ma ten dziubek. To jest takie typowe dla yerba mate, ale zauważcie, precyzyjnego nalewania z termosu takiego turystycznego naszego trudno przeprowadzić, ale da się to zrobić. No i teraz możemy się napić. No i co, właściwie w 2-3 łykach opróżniam to naczynie. I koniec picia. I tak wygląda picie tradycyjne. No i teraz ja mogę właśnie przeprowadzać te ceremonie, bo ja teraz jako mistrz ceremonii mający termos wypiłem te 3 łyki, mogę nalać i podać koledze. On wypija 3 łyki, zwraca, ja nalewam. Ktoś tam wypija 3 łyki, zwraca mi to naczynie, ja nalewam. I możemy tak robić wiele razy, dlatego że spójrzcie, po tym pierwszym wypiciu nic się właściwie nie zmieniło. Te fusy ciągle tutaj będą suche, zwłaszcza tu z brzegu i dlatego nie mieszamy w yerba mate, bo my to mamy taką obsesję, wszędzie mieszamy. Ja sam widzę, ludzie kiedy biorą yerba mate, to mieszają tą bombiją od razu. No w sumie jeśli pijemy po naszemu, czyli w dużym naczyniu, gdzie te fusy nie tworzą kopczyka, gdzie jest ich stosunkowo mało w stosunku do wody, to mieszamy i już, ale tutaj mieszanie po pierwsze się nie uda, po drugie zniszczy wszystko. Zniszczy wielokrotne parzenie, bo teraz nalewamy, znowu wypijamy i tak kilkanaście razy. Jesteśmy w stanie przelać przez to bardzo dużo wody. Dlatego w Ameryce Południowej chadza się z takim naczyniem po mieście i z termosem. Termos to jest coś, co jest potrzebne do yerba mate, bardziej nawet niż matero. Wystarczy bombija i termos i już możecie pić. Jakąś małą szklaneczkę wszędzie się znajdzie. Tymczasem u nas termos jest gdzieś na samym końcu listy rzeczy do kupienia przy yerba mate. No bo nam się to trochę inaczej kojarzy. Wiele osób mówi, żeby zastąpić kawę yerba mate, no i nam się to kojarzy w ten sposób, że przed wyjściem z domu sobie wypijemy po prostu yerba mate i idziemy do pracy i jest fajnie. Tymczasem zastąpienie tego polega na zabraniu tego ze sobą. Niestety idziemy na miasto z tym naczyniem i pijemy to przez pół dnia. W ten sposób zalana yerba mate może nam służyć litr, może nam służyć 2 litry, zależy jaką yerba mate sobie wybierzemy do tego. No i właśnie, no mamy tego mało, mamy tego 3 łyczki, ponieważ to nie może stać zalane. To nie jest tak, że my sobie tu nalejemy i zostawimy i za godzinę się napijemy, bo to będzie bardzo intensywne, cierpkie, przeparzone. My to zalewamy, jesteśmy w stanie raz, dwa wypić i nosimy to, no nie tyle suche, co po prostu nie zalane wodą. Kiedy wylewamy nową porcję wody, znów wypijamy te 3 łyżki i mamy znowu, no napiliśmy się i znów czekamy do następnego razu. No i tak się pije tradycyjnie. O co chodzi z kopczykiem? No po pierwsze po to, żebyśmy mogli włożyć te bombije do środka i wygodnie ją jakby umieścić. Po drugie po to, żeby z tej strony te fusy zostały suche i mogły przesiąkać stopniowo aż do ściany naczynia, pozwalając nam na wielokrotne parzenie. A to trzęsienie i ta zielona kropa na dłoni, to miało na celu posegregowanie troszeczkę yerba mate i wykorzystanie obecności tych patyków. Dochodzimy wreszcie do tego, po co one tak naprawdę są. Zauważcie, jeżeli macie w słoiku yerba mate i nią trzęsiecie, to zawsze na dole macie drobniutkie rzeczy, a większe u góry, większe liście i te patyczki. Chodzi o to, że w czasie takiego potrząsania drobinki wpadają pomiędzy te większe, no i ostatecznie lądują aż na dole, wypychając te do góry większe, no i jesteśmy w stanie, no może nie bardzo dokładnie, ale posegregować sobie susz względem frakcji, po prostu trząsąc tym. No i to samo robimy tutaj. Kiedy ja do góry nogami naczyniem
potrząsam, patyki przenoszą się do góry, czyli tak jakby na dno naczynia. Większe liście również, a pył spada na dół. I kiedy mam go na dłoni, to znaczy, że to się już stało, że potrząsłem na tyle, że ten pył już przesunął się w dół. I kiedy odwracam to z powrotem, moja bombija swoją filtrującą główką tkwi w tych najgrubszych rzeczach, głównie w tych patyczkach. Kiedy ja jeszcze namoczone lekko podniosę, tworzę tam taką komorę. No i dzięki temu jestem w stanie przy tak dużej dozie pić pełnymi haustami. Wypijam zupełnie bez żadnego tak jakby oporu, ponieważ zadaniem tych patyczków jest filtrowanie, jest splątanie się razem z liśćmi, co przypomina takie bocianie gniazdo trochę i przez to bocianie gniazdo przecedza się łatwo woda. No i co? No nie musimy tego robić. No sami widzicie, jest to takie udogodnienie, ale no, nie jest tak, że bez tego się nie wypije. Niemniej wiecie już, po co się to w ogóle robi. Z kolei tradycyjne picie w naszym stylu, no właściwie sprawia, że nie musimy tego robić, bo robienie kopczyka w dużym ceramicznym matero mija się zupełnie z celem, bo kiedy wlejemy wodę, to od razu wszystko idzie do góry i cały ten kopczyk nie miał sensu, bombiję również swobodnie tam wkładamy. Jeśli chodzi o argentyński sposób picia, no to właśnie albo mamy Palo Santo, albo mamy tykwę, no i mamy taką argentyńską yerba mate i mamy wodę ciepłą. Kiedy natomiast chcielibyśmy napić się po paragwajsku, tak naprawdę, to musielibyśmy jednak zmienić akcesoria. Paragwaj to kraj, który lubi na zimno yerba mate i ma w tym celu taki porożec, taki róg krowi, bawoli, zrobiony do picia. To ogólnie jest nielegalne. Nie, chodzi o to, że wywożenie kawałków zwierza z Ameryki Południowej jest na tyle kontrowersyjne i zabronione, że nam to na lotnisku ukradną. Niemniej można kupić również w Polsce, ale niewiele. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, trudno to sprowadzać, a po drugie, jest tak, że my tak naprawdę to tego nie chcemy. Wiele osób się brzydzi. Część osób jest takich, że się martwi o biedne zwierzątka, przy czym to jest tak, że to jest trochę produkt uboczny mięsa, więc też nie martwmy się, że kupując dużo takich naczyń zwiększymy produkcję jakby właśnie zwierząt pod te naczynia, bo to nie jest tak, mięsa się dużo więcej je niż robi takich kubków. W każdym razie druga sprawa to, że no trochę nas to obrzydza, wiecie, to jest taka tkanka jak z paznokcia, to jest mało dla nas apetyczne. W sumie nie pachnie, trochę pachnie. Ale wiecie, problem się pojawia, kiedy się zaleje to na ciepło, bo wtedy to naprawdę zaczyna brzydko pachnieć, wtedy to się może rozszczelnić, a no, na zimno to też nie jest jakiś taki nasz tradycyjny sposób picia, więc krótko mówiąc, mało tego kupujemy. Jak się tym posłużyć? Bardzo prosto. Właściwie nie musimy tu nawet robić tych stosików, kopczyków, bo spójrzcie, paragwajska yerba mate, była już argentyńska, drobniejsza, w tym samym kolorze, odcieniu, bardzo podobnym zapachu, aromacie, podobnym na tyle, na ile jest niepodobna do produktów z Brazylii. Łodyżek jest dużo, pyłu jest dużo, dymnego, cierpkiego smaku jest dużo, jest ogólnie taka, no wiecie, hardkorowa, no bardziej tradycyjnej, nazwijmy to yerba mate niż paragwajska już nie dostaniecie, bo Paragwajczycy są wierni tam powiedzmy indyjskim metodom i indyjskim gustom i co? Uwaga, nasypałem po prostu i teraz stosik. Wystarczy trochę tym poruszać, ponieważ kształt tego naczynia sprawia, że tu od razu mam dojście do dna. Ta yerba sama się tutaj nasypuje w taką piękną stertkę. Wsadzamy bombiję i jesteśmy w stanie, no właśnie, zalać. Zauważcie, paragwajski termos różni się od argentyńskiego termosa. I uwaga, zauważcie jeszcze ciekawostka. Argentyński termos marki Pajarito, która jest typowo paragwajską marką. I co teraz? Świat się zepsuł, zawiesił. Nie, tak naprawdę wszędzie pija się na wszystkie sposoby. Ja teraz podaję takie powiedzmy informacje o tradycyjnych sposobach picia, ale Paragwajczycy piją na ciepło, Argentyńczycy piją na zimno. To jest wszystko przetasowane i przemieszane. Niemniej termos do yerby na ciepło jest wąski i ma zawsze gdzieś te nosidełko, rączkę, szelkę, ponieważ no chodzi się z tym po mieście. Z kolei termos do wody zimnej, taki typowo paragwajski, jest taki wielgachny. Odkręca się tutaj taka pokrywa, która ma wystarczająco wielki wlot, żeby móc tutaj wrzucić lód. Zauważcie, jest tutaj lód
Nie wiem, czy słyszycie, pewnie słyszycie, jak grzechocze. Gdybym chciał wrzucać do takiego małego termoska lód, kostka po kostce, to pewnie i tak by się nie udało, a uwaga, raz tak próbowałem zrobić i on wybuchł, eksplodował. Okazuje się, że szklane termosy, on jest szklany w środku, wybuchają, kiedy wrzuca się do nich kostki lodu bez wody. Nie wiem, czemu tak jest, ale kiedy poszedłem kupić sobie nowy wkład do tego termosu, się okazało, że to bardzo często się dzieje, bo ludzie wrzucają kostki lodu i to wybucha. Więc uważajcie, ten jest w 100% plastikowy, oczywiście bardzo dobrze trzyma temperaturę, jest tutaj jakby izolowany i tak dalej, ale nie ma tu nic do wybuchania. Nie ma tutaj tak jakby tej próżni, jak sądzę. Niemniej da się przez ten szeroki otwór wrzucić lód, da się tam dodać ziół, ponieważ do terere tradycyjnego dodaje się ziół. Dlatego często znajdziecie paragwajską yerba mate drobniutką con hierbas, czyli z ziołami. Czyli te zioła, które są tam regionalne, jakieś burrito, mięta, boldo, cedron i inne rzeczy, one mogą być w wersji takiej pozasezonowej, właśnie na sucho wymieszane z yerba mate, ponieważ w sezonie można kupić sobie takie pęczki gotowe, tych ziółek w ilości odpowiedniej na termos i sobie zgnieść je w moździerzu, po czym tą wodą zimną wypłukać te zgniecione ziółka do termosa i ziołową wodą lodowatą zalewać bezpośrednio swoje terere. Ja zalewam, zauważcie, ten termos też ma taki dziubeczek zabawny do nalewania i woda lodowato-zimna oczywiście nie parzy tak intensywnie jak w wydaniu argentyńskim, dlatego musimy mieć po pierwsze chwilę więcej dla yerby, a po drugie musimy mieć ją taką drobną, ponieważ no, ten pył parzy się szybciej, nawet przy niskiej temperaturze. Stąd można powiedzieć, że to taka maceracja. Samo słowo terere jest też zabawne, to jest onomatopeja, tak? Onomatopeja, czyli wyraz dźwiękonaśladowczy, który naśladuje dźwięk picia yerba mate. Zauważcie, ja zawsze mówię, że to wygląda jak z psami. Jak macie dziecięcą książeczkę, w której jest pies, który robi hał-hał, to jeśli kupicie sobie gdzieś w Stanach taką książeczkę, to się okazuje, że ten pies robi łof-łof przez W, prawda, nawet. I różnice w języku też inaczej oddają odgłosy. No i tak samo jest z tym, ponieważ to terere, tak jakby rozbite na sylaby, to jest odgłos 3 siorbnięć yerba mate. Terere. No i teoretycznie my, tłumacząc onomatopeję, nie wiem, że chyba się tak nie robi, ale powinniśmy to nazwać siorb, siorb, siorb raczej. Więc wyobraźcie sobie, na opakowaniach yerby jest napisane siorb, siorb, siorb. To się nazywa siorb, siorb, siorb. Ktoś was odwiedza, pytacie, czy napije się siorb, siorb, siorb. Bo właśnie będziecie pić siorb, siorb, siorb. A ten powie, już piłem siorb, siorb, siorb. No jest to strasznie zabawne. Tymczasem Paragwajczycy na poważnie. Terere już. Nawet jest dzień terere. Zbliża się, notabene. Z zapasem mamy. Ostatni dzień lutego. To jest w Paragwaju dzień terere. Wszyscy muszą się napić terere. Środek zimy, ale u nich jest ciepło. W każdym razie znalazłem, że oni świętują czasem w ostatnią sobotę, no bo świętowanie lubi soboty, lubi weekend, więc oni świętują w ostatnią sobotę miesiąca. Nie wiem, jak w tym miesiącu się to zgrywa w lutym, w tym roku, czy to się gdzieś pokrywa. Tak czy inaczej, pamiętajcie, żeby na koniec lutego napić się koniecznie terere, mimo chłodu na dworze. Wyśmienite. I właśnie tak powinno być pite, a przynajmniej tak sobie wymyślili Paragwajczycy. Stąd kiedy my zalewamy taką yerba mate drobniutką, zalewamy ciepłą wodą, to dostajemy to bardzo intensywne. Mamy bardzo mocny napar, bardzo wręcz cierpki, trochę nawet przeparzony miejscami i wiele osób uważa, że tak smakuje tradycyjna yerba. I rzeczywiście Paragwajczycy bardzo lubią sobie na ciepło zalać, ale ona jest taka drobna i taka intensywna właśnie po to, żeby udać się też na zimno. Jeśli zalejemy na zimno argentyńską, będziemy musieli dać jej dużo więcej czasu, będziemy musieli zaczekać, będziemy musieli cieszyć się jednak łagodniejszym smakiem. Tymczasem to pozwala nam napić się właściwie od razu, powiedzmy bez jakiegoś długiego czekania. I wygodny termos do tego też możemy mieć. Tak jak w Argentynie ciepła woda, tak i w Paragwaju wszędzie dostępny jest lód do terere, więc możemy sobie wszędzie poradzić, wszędzie znaleźć. Idziemy dalej, ponieważ jeszcze kawałek świata nam został. Napijmy się może po brazylijsku, bo to będzie najbardziej wymagające od nas. I myślę, że tego już nie będziemy pili, bo to już każdy zna. Brazylijska yerba. Pojawia nam się tutaj kuja, czyli porongo, czyli również tykwa, przy czym wiecie,
To nie jest do końca tak, ponieważ to jest zrobione z dzbaniwa kalebasowego, które tu już się kończy, ale jest tykwa, która no, ma tutaj resztę i my to odcinamy tę górną część, robimy nóżki i jest naczynie do picia właśnie shimaru, shimarao, shimarą, nie potrafię tego dobrze wymówić. Generalnie jest tam, pisze się himarao przez CH, przy czym podobno to R wymawia się przez takie gardłowe H, takie chrząknięcie i chyba powinno być shimaru, czy shimaro jakoś. No w każdym razie dogadamy się. Chodzi o całkiem zmieloną, całkiem drobną, pylastą, zieloną, bardzo liściasto i ziołowo pachnącą, niezwykle mocną yerba mate z Brazylii, pełną patyczków. Jak to zrobić? No musimy się w tej kuli bawić znowu w te stosiki, przy czym tutaj bardzo pieczołowicie. Nie zasłonimy ręką, bo wlot jest zbyt duży, jesteśmy w stanie wszystko przez palce przepuścić. Są specjalne podkładki, które umożliwiają takie zrobienie tego kopczyka. Wsypujemy najpierw tutaj, przechylamy, odpowiednio robimy ten stosik, nalewamy chłodnej wody po to, żeby się to tak jakby skleiło, po czym ostrożnie jesteśmy w stanie po paru minutach to postawić do pionu, wkładamy bombę w wolną przestrzeń i obracamy ją o 45 stopni, po to, żeby nie była powierzchnią filtrującą, nie dotykała tego stosika, tylko żeby była do niego prostopadle. Wtedy no, nie zapcha się tak bardzo. I tu wlewamy wodę i pijemy. Można to robić alternatywnie, czyli w French pressach, nawet w Aeropressie robiłem i super się udaje. Generalnie możecie to odsitkować, przecedzić przez dowolny filtr, jak chcecie sobie możecie przygotować sam napar do picia, ale możecie też zrobić jeszcze taką dość popularną i prostą metodę, która polega na tym, że wsypujemy trochę, uwaga, ja wam to zademonstruję, wsypujemy trochę, teraz wlewamy wodę ciepłą, to naprawdę duże naczynie. Kiedy jest tej wody tutaj dużo, jesteśmy w stanie włożyć tutaj bombę aż na dół, trochę nawet poruszyć tą yerbą i zauważcie, że wypływa na wierzch, ponieważ zrobiliśmy tak jakby taki zachodni styl, właściwie zachodni, my jesteśmy na wschód od nich, więc wschodni wyjątkowo, krótko mówiąc europejski, no powiedzmy styl, czyli daliśmy dużo wody i mało yerby, więc warstwa nie robi się na ściance, ani nigdzie nie ma stosika, tylko to po prostu wędruje do góry warstwą. I teraz, kiedy chwilkę się to uspokoi, wypłyną patyki, my możemy nasypać na wierzch więcej yerby. Zauważcie, ona nie będzie od razu spadała na dół, tylko utrzymuje się jak moja ulubiona postać z Titanica, czyli góra lodowa. Jest na dole dużo yerby, ale tutaj robi się stertka piękna i no, nie wygląda super, bo zauważycie, można przesiać to przez sitko, bez tych batyków i powstaje kupeczka, którą można ładnie ozdobić patyczkiem jakimś, takim szpatułeczką, robi się takie latte art yerbowe. No i w ten sposób jesteśmy w stanie to teraz pić. Już mi tutaj zapadlina się zrobiła. Dzięki temu patyczkiem można sobie zrobić większą dziurę i dolewać we właściwy sposób, żeby zaparzać raz jeszcze. No więc to jest taka najprostsza wersja, najłatwiejsza, która przy odrobinie wprawy sprawia, że możecie pić właściwie codziennie i zupełnie się tym nie przejmować. Pamiętajmy, że jest to dużo mocniejsze, ponieważ jest zmielone na proszek. Dużo więcej przedostaje się do naparu, dużo więcej też przedostaje się do ust, mimo że używamy takiej bomby. Tak czy inaczej, jest to zestaw do picia właśnie takiej zmielonej yerba mate. Podobny smak znajdujemy w naszej europejskiej mate green, no i w urugwajskiej yerba mate tak drobno ciętej. Zastanówmy się zatem, co jeszcze może nam się przydać do picia yerba mate. Przyjrzyjmy się akcesoriom. Jesteśmy w sumie po zobaczeniu w akcji kilku akcesoriów, ale nie mówiliśmy jeszcze sobie za dużo o takiej najbardziej tradycyjnej, czyli takiej tykwie, czyli właśnie kalebasie, czyli dzbaniwie kalebasowym, czyli roślinie, która
mylnie jest nazywana tykwą, jest spokrewniona, ale tak jakby tykwa występuje na różnych kontynentach, robi się z niej jakieś butelki, instrumenty, czasem to nie jest taka tykwa. Czasem pytacie mnie nawet, czy z takiej tykwy wyhodowanej na balkonie, bo można to w naszym klimacie też hodować, można zrobić naczynie do picia. No i tak i nie, no bo w sumie co stoi na przeszkodzie, ale nie będzie to jest inna roślina. Co jest istotne, jeżeli chcecie sobie coś takiego kupić i dlaczego w ogóle chcecie sobie to kupić? Ano jest to tradycyjny sposób, Indianie już tak pijali, ale zauważcie, Indianie jako koczownicy w ogóle nie mieli za dużo rzeczy, nie mieli za dużo przemysłu jakiegoś garncarskiego czy coś, wykorzystywali wszystko, co mieli wokół siebie, między innymi takie gotowe naczynia, więc to było u nich super. Pijali yerba mate z jakiejś, zamiast bombii, z jakiejś ptasiej kostki albo trzcinki, więc pasowałaby na przykład bombija bambusowa, tak już bardzo etnicznie. Niemniej to naczynie ma liczne wady, ale też liczne zalety. Po pierwsze jest tradycyjne, fajne i eleganckie, ikoniczne i wygląda z kilometra, widzimy, że ktoś pije yerbę, ma to w takiej tykwie, prawda? Ona zmienia nieco smak, yerba mate. Jest to organiczne naczynie, więc nadaje się do hodowania, czyli tak jakby hartowania. Tak jak się hoduje nieszkliwione czajniczki z Yixing w herbacie, tak samo w yerbie hoduje się takie akcesoria, naczynia, no właśnie naturalne. Czy to drewno, czy to kuja, czy to właśnie taka kalebasa, one po prostu gromadzą w swoich porach, w strukturze, gromadzą esencję yerbową, drewnieją, robią się takie twarde, szorstkie i im dłużej używamy, tym jest to bardziej zahartowane, można by w ten sposób powiedzieć. Tak czy inaczej, ona ma swój charakterystyczny smak, gdzieś to wpływa na smak, aromat yerby. Wiele osób to bardzo ceni. I teraz, czego wiele osób nie ceni? Ano to się lubi przewracać. To jest owoc. Bywają wersje z nóżkami, okute gdzieś, bardzo ładne, ale to się po prostu lubi przewrócić, jeśli jest w takiej nieokutej formie. Co więcej, często ma wirolę, która jeszcze zmienia trochę środek ciężkości i kiedy tutaj sobie damy jakąś za długą bombiję, to nam się w ogóle może przewrócić pod ciężarem samej bombii. Stąd musimy troszeczkę się przyłożyć do wybierania tego. Musimy sobie przymierzyć bombiję, musimy sprawdzić, czy to stoi, musimy ogólnie nie kupić pierwszej lepszej, bo będziemy smutni. Musimy zrobić curado, czyli pozbyć się tej pianki ze środka, tego miąższu, gąbeczki organicznej, która pokrywa to w środku i musimy przy tym nie złamać, to właśnie jak wsadzicie palec tam w otwór bardzo głęboko, to namacacie takie coś, co tam sterczy. No i to jest właśnie taki ogonek, który jest po drugiej stronie tego... Nie wiem, jak się ta część rośliny nazywa, ta część owocu. Wiecie, tu był kwiatuszek kiedyś, teraz jest taka dziurka, więc ogólnie tu była łodyżka. Więc z drugiej strony tej kwiatuszkowej dziurki jest takie sterczące coś, taki ogonek i jak go złamiemy, to stąd się będzie lało. I wiele osób robiąc curado po prostu go wyłamuje, bo w ogóle myśli, że też się trzeba go pozbyć, jak jakieś pestki, jak jakieś resztki, ale on jest tam potrzebny. To curado jest uciążliwe, bo musimy po prostu to wydrapać, namoczyć to w yerba mate. Jest wiele sposobów na curado, ale jeżeli to źle zrobimy, no to będziemy mieli nie do końca fajny smak, a po drugie może nam to spleśnieć, ponieważ ta pianka, będąc tutaj mokra, tak dość absorbuje wodę, no może spleśnieć po prostu jako tam coś takiego obcego, które się znalazło w naczyniu. Samo naczynie nie powinno spleśnieć, wiele osób się o to martwi. My ten temat już poruszaliśmy nieraz. I tak ciągle dostajemy od Was masę pytań, czy coś spleśniało. To się przebarwi od yerba mate. Tam będą plamy i te plamy o niczym złym nie świadczą. Pamiętajcie, że ta pleśń, nie znam się szczerze mówiąc na pleśni. Szczerze mówiąc, powinniście pisać do jakiegoś biologa, czy jakiegoś pleśniologa, który mógłby się przyjrzeć tym Waszym plamom i zobaczyć, czy to jest pleśń. Ja się na tym w ogóle nie znam, ale zaobserwowaliśmy, że ta pleśń w yerba mate częściej wygląda jak raczej taka wata, wiecie, coś co wyrosło, a nie jak plama na naczyniu. To nie będzie raczej związane z czymś niebezpiecznym. Tak czy inaczej zmienia to kolory. Budzi wiele wątpliwości. No właśnie jedni się martwią, czy spleśniało, drudzy się martwią, czy to dobrze stoi, trzeci się martwią, czy jak kupimy to gdzieś w Polsce, czy to będzie gorsze niż jakieś oryginalne kupione gdzieś w Ameryce Południowej i czy robią jakieś podróbki dla nas. No generalnie martwicie się. Czemu o tym
tym mówię, no bo jeśli kupujecie sobie ceramiczne, zwykłe matero, no to nie martwicie się w sumie niczym, bo tutaj nie macie pytań do tego, zauważcie. W każdym razie to jest fajne. Powinniście mieć dwie. Ona musi zawsze dobrze wyschnąć. Kiedy wypijecie, wyrzucicie fusy, wypłuczecie gorącą wodą, odstawicie, to wtedy bierzecie drugą następnego dnia. I ta musi wyschnąć na wiór i z drugiej pijecie, po czym zamieniacie, znów pijecie z tej. Więc to by była taka idealna sytuacja. Palo Santo to jest naczynie, które już widzieliśmy w użyciu. Czyli święte drzewo, zielony pień. To pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie ogólnie jest czczone. Nas interesuje przede wszystkim to, że Palo Santo jako zielone drewno święte ma bardzo unikalną kompozycję olejków eterycznych, które są w żywicy tego drzewa. Przez to charakterystyczna nuta zapachowa gdzieś się przedostaje do yerby, świetnie z tym współgra i jest to dezynfekujące. Możemy zatem, właściwie to powinniśmy, nie przesuszać tego naczynia, możemy nawet zostawić fusy w środku i teoretycznie, jeżeli miałyby się tam rozwinąć jakieś drobne ustroje, one mogą być zlikwidowane. Dlaczego trzeba z tym uważać? A no po pierwsze, nie zawsze dostajemy świeże, fajne takie matero z Palo Santo, tylko jakieś suche wiatrołomy i w sumie nie wiadomo, na ile ta żywica tam jest czy nie. Ja widzę, że się w internecie tam pokazujecie czasem zdjęcia sobie tej swojej żywicy, się cieszycie, ile jej jest, więc jesteśmy w stanie to stwierdzić. Ona się tam na tych słojach drewnianych potrafi w postaci takiego brązowego osadu, który palcem jesteśmy w stanie zebrać i pokazać, że się zabarwił, pojawia. Ale bywa, że na przykład moje ma 10 lat, już na pewno nie zostało tam śladu żywicy. Palo Santo pęka, taki jest z nim problem. Spójrzcie, tutaj piękne Palo Santo, które mi pękło i jest tutaj szpara i cieknie i w sumie już służy tylko na pokaz. Mimo, że było natłuszczane, mimo, że było dbane, no gdzieś zaniedbałem to jednak i pękło. Żeby nie pękło, możemy sobie kupić okute. Ono nie pęknie, bo to jest jak beczka ściśnięta obręczami. Jest bezpiecznie i nie będzie pękało. To pęka, kiedy się za szybko suszy. Jakie są metody, żeby to dobrze wysuszyć i żeby nie pękło? No albo właśnie zostawiamy tu mokre fusy, następnego dnia wyrzucamy, przeparzamy, wrzątkiem bierzemy sobie nową, robimy, pijemy, ale jest to nie do końca higieniczne, bo jak robimy tak miesiąc, no to wiecie, no zaufanie do tego dezynfekującego olejku jednak jest ograniczone. Aczkolwiek nie jest też tak, że to w ciągu doby pleśnieje, ale wiecie, to jest cały czas mokre, więc no nie jest to do końca fajne rozwiązanie. Alternatywą jest zostawianie wody czystej w środku, żeby po prostu nie wyschło. Można, żeby powoli to wysuszyć, włożyć mokrą szmatę, która będzie spowalniała jakby czas suszenia. Ale jeżeli macie w ogóle w domu wilgotno, to nawet może się okazać, że nic nie musicie robić. Niektórzy trzymają w lodówce, gdzie jest jakby też schnie to wolniej, ale potem może pachnieć cebulą czy czymś, więc ogólnie nie jest to do końca fajne. Na pewno jest trudne w użyciu. Trzeba zainwestować, a potem liczyć się z tym, że może nam się zniszczyć i będziemy smutni. Tak czy inaczej polecam, bo naprawdę jest fajne i natłuszczamy od zewnątrz jakimś tłuszczem kokosowym czy czymś, jesteśmy w stanie sprawić, żeby to tak się nie rozsychało, jesteśmy w stanie to zaimpregnować, jak się przyłożymy, jest super i mamy radość z użytkowania. Jeżeli chcecie znaleźć jakieś takie powiedzmy naczynie dla siebie, no to będziecie musieli spróbować w sumie wszystkich. Jest kilka innych drewna innego rodzaju są, z których robi się naczynia. One mają charakterystyczne nuty zapachowe. Jest Palo Blanco, jest Algorobo, Nandubaj. Możecie znaleźć przeróżne drewna, chociaż to Palo Santo jest najpopularniejsze. No kuja, jak się rzekło kuja, no kawał tykwy, którego nie trzeba kurować, aczkolwiek można i który może nam posłużyć też do picia innej yerba mate. Jeżeli na przykład jesteście tacy, że wam się bomba podoba. Bomba wielu ludziom się bardzo podoba, bo jest duża, masywna, fajna, dla nieinicjowanych idealnie. Przy czym nie wsadzicie tego w każdą dziurę, jak jest za wielkie. Jak już nawet wepchniecie to w jakąś tykwę, to tu się może przewrócić, bo to jest naprawdę ciężka bombija, więc do tego najlepiej mieć już kuję i ta bomba wtedy tu pasuje, aczkolwiek no, robicie sobie wielką yerbę, więc kwestia gustu, pamiętajmy, że to jest przeznaczone do tego. No i zostają już tworzywa nieorganiczne, czyli cała szeroka gama różnych rzeczy, na przykład naczynia aluminiowe, które przypominają kształtem naczynia z Palo Santo, albo na przykład ceramiczne, które gdzieś przypominają kształtem tykwy. No więc tu nie ma o czym już dużo mówić. Jesteście w stanie parzyć tradycyjnie, czyli w małej objętości wody, używając
no, nieoryginalnego, nieorganicznego naczynia. Jesteście w stanie parzyć po naszemu, czyli używając powiedzmy 300 ml kubka, który tak naprawdę różni się od kubka tylko brakiem ucha i tym kształtem. Niemniej, no tu jak wsypiecie takie 2 łychy jak ja, no to macie tego na dnie. Gdy wlejecie, idzie to do góry, macie to tutaj, no i ewentualnie się to zaparza. Jeśli nie pomieszacie, można zrobić drugie parzenie, ale tak na dobrą sprawę więcej niż 2 parzenia, no to już nie wyjdzie. To jest dla osób, które właśnie lubią się napić przed wyjściem do pracy i zostawić. Wiele parzeń, no sami wyobraźcie sobie, że macie wypić z 10 takich mater. No nie jesteśmy w stanie fizycznie tego zrobić. Po co więc ten kształt, ktoś zapyta, no bo w sumie może być zwykły kubek. No przede wszystkim, żeby bombija nam sterczała w dobrą stronę. Jeżeli kubek będzie zwykły, no to wyobraźcie sobie, ta bombija już jest w takiej pozycji, no i trochę trudno się pije. Jeżeli z kolei mielibyśmy coś, co się rozchodzi, tak jak na przykład kuja, no to w ogóle mielibyśmy prawie płasko te bombie. Stąd kształt jest istotny. Po drugie, przez to, że on się zwęża, to tutaj spiętrza się ta yerba mate. Trochę nam to jednak służy, bo jeśli ta warstwa się rozproszy, no to jest cieńsza, no i szybko się zaparzy i idzie na dno. Jeżeli mamy to jednak do szpica, no to tutaj jest grubsza warstwa, stopniowo to opada i jesteśmy w stanie gdzieś te drugie parzenie zrobić. Ale pamiętajmy, no nie mieszamy, no bo jak pomieszamy, no to już nie będzie co drugi raz parzyć, po prostu się wszystko od razu zaparzy. Będziemy mieli intensywniejszy napar, ale no przeparzony zaraz, już pusty, już liście będą mokre. Potrzebujemy termosy, o tym już mówiliśmy. Możecie używać jakiegokolwiek termosa, jeżeli pijecie po naszemu, bo tu po prostu wlać to każdy potrafi. Ale jeżeli robicie te stosiki, postarajmy się o coś, co daje nam jakąś taką precyzję nalewania. No, możecie znaleźć jakiś złoty środek, czyli jakiś termos, który działa i na zimno, i na ciepło, i ma ten dziubek. Szukajcie, jest tego sporo. Można sobie kupić, można sobie zainwestować. Ja uważam, że jest to potrzebne. No i bombija, no o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, a jest to bardzo ważne, najważniejsze. Tak naprawdę możecie pić z czegokolwiek, zalewać z czegokolwiek, ale bombija musi być. Czyli bombija, czyli sztuciec, który jest wykonany z różnych tworzyw, najlepiej z metalu i ma na końcu dziurki, tu ma rurkę, pijemy, jesteśmy w stanie pić cokolwiek. Tradycyjnie, jak mówiłem, używano kostki, używano trzcinki, dopiero Hiszpanie, kiedy tam przybyli, zrobili z tego sztuciec, zaczęli to wyrabiać z metali, no i zaczęli to traktować jak sztuciec. Jakie są rodzaje? No też już o tym opowiadaliśmy szerzej, niemniej ja najbardziej cenię te łyżeczkowate w kształcie takiej łyżeczki, które widzieliście na początku. One pozwalają mi nie tylko podnieść ten susz, ale też wyrzucić fusy wygodnie. Nie otwierają się. Wiele osób chce otwierać bombije, żeby czyścić. Do tego mamy też takie specjalne wyciory różne, do szorowania i tak dalej, ale tak naprawdę umówmy się, nie jesteśmy aż takie czyściochy. Każdy chce to móc otworzyć, ale mało kto tak naprawdę to szoruje. Mamy w kształcie takiej gitary. To jest symetryczna bombija, ona się już otwiera na różne sposoby. Jest gwint, jest tak jak tutaj takie przesuwadełko, z którego można to jakby otworzyć. Są jakieś takie blokady, są zawiasiki, różne opcje. Jest to trochę droższe, no bo jednak ten system jest skomplikowańszy i trochę bardziej awaryjny, bo to się może zepsuć. Mamy w kształcie na przykład takiego cylindra, który w sumie nie daje możliwości za bardzo manipulowania, raczej się nadaje do takiego naszego picia, po naszemu, gdzie stosunek wody do suszu jest duży i gdzie zależy nam na intensywnym piciu. Tutaj przez te szparki dużo przepływa wody, raczej nic nie wpada, siłą rzeczy, jeśli pijemy na przykład matę green, która ma mało pyłu, wręcz w ogóle, no to nie ma problemu, jest to takie wygodne. Sprężyna, to dość tanie. Wszyscy lubią te sprężynowe bombije. Dobrze, skłamałem. Mało kto je lubi, szczerze mówiąc. Nie wiem dlaczego. Słabo się interesujemy nimi, choć są niedrogie i choć dają możliwość na przykład zrobienia sobie takiej fajnej, wielorazowej słomeczki do picia. Tak czy inaczej, sprężyna pozwala nam złamać zwoje sprężyny na dnie, otwierając bardziej sprężynę i dzięki temu jesteśmy w stanie więcej filtrować, więcej wypić, albo możemy przeciwnie docisnąć do dna, zamykając te zwoje
i mniej wtedy wpada nam do ust, jest lepsze filtrowanie, przy czym też się nie spotkałem z tym, żeby ktoś to robił, ale wszyscy się cieszą, że mogą to robić, także jeśli Wam na tym zależy, jedyna bombija z możliwością regulowania stopnia filtrowania, nie mówiąc o bombijach wielowarstwowych, bo są takie, gdzie się na filtr zakłada jeszcze jeden filtr i jeszcze filtr i się zakręca i tam możemy sobie założyć 2 filtry, jeden filtr, no i ogólnie też jakoś tam tym manipulujemy. Jeśli chodzi o materiały, z których są wykonane bombije, to też jest cokolwiek praktycznie. Bywają drewniane, bywają bambusowe, bywają szklane. Można na przykład zobaczyć, jak płynie do ust yerba. Nie próbowałem, szczerze mówiąc, jeszcze. Niemniej ze szkła bardzo fajne, wygląda to estetycznie, elegancko, aczkolwiek może się potłuc. Bambus jest tani, fajny, taki etno, tradycyjny, aczkolwiek nie trwa długo, lubi popękać, no i przejmuje zapachy, jeśli pijacie smakowe yerby, odradzam. No i teraz stal nierdzewna, stal niklowana, no i alpaka oraz srebro, czyli metale, z których się robi te bombije. No, niklowana bombija najczęściej jest produkcji chińskiej, jest to produkcja masowa, jest to produkcja niedroga. Możecie kupić tanią, piękną bombiję od sztancy maszynową, której możecie mieć 1000 identycznych i się możecie cieszyć, że macie cały zestaw bombii i one są pięknie lśniące, niklowane, przy czym no, minusy są takie, że ten nikiel schodzi, bo to jest cieniutka bardzo warstwa i spod spodu wyłazi coś mniej estetycznego. Poza tym wiele osób się martwi jakimś uczuleniem na nikiel. Szczerze mówiąc, nigdy nie spotkałem kogoś, kto ma alergię na nikiel. Pewnie ktoś z Was ma, to piszcie, ale często spotkałem się z tym pytaniem, że czy to nie będzie uczulać. No to uwaga, no jest to warstwa czystego niklu na wierzchu, więc jeśli macie alergię na nikiel, to uczula. Niestety nikiel występuje też w stali nierdzewnej, czyli inox, czyli następny metal, z którego możecie mieć bombiję. Inox, czyli po prostu niklowa stal, to coś, co nie rdzewieje, coś, co znamy i coś, co moim zdaniem jest najlepszym wyborem, no bo na lata, no to jest jak sztuciec, jak łyżka, wiecie, czy ktoś zużył łyżkę, ja zawsze o to pytam, czy znacie kogoś, kto zużył łyżkę kiedyś, musiał ją wyrzucić, bo się zepsuła, no nie wiem, jest to dla mnie produkt, który się nie może zepsuć, jeśli tego nie pogniemy w jakiś sposób, to w sumie mamy łyżkę na całe życie, no nie da się tego wytrzeć jakoś, nie wiem, nie schodzi żadna warstwa, no jest na zawsze, tak samo bombija ze stali nierdzewnej przemawia do mnie najbardziej. Jest to sztuciec wykonany z czegoś, z czego robi się sztućce, trwałego, estetycznego, no i w sumie nie aż tak drogiego, droższego niż te niklowane, ale bez przesady. No i dochodzimy do alpaki i srebra. Tutaj to już jest tak elegancko. Srebrną bombiję wszyscy chcą. Nie wiadomo czemu, bo tak naprawdę niewiele to zmienia poza pięknym wyglądem i jeśli nas nie stać na to srebro, to używamy nowego srebra, czyli tak zwanej alpaki, czyli wysokocynkowego niklu, mosiądzu, przepraszam, nie niklu. Jest to po prostu dużo cynku i wygląda to jak srebro poniekąd, aczkolwiek no jest to osobny metal. Robi się z tego instrumenty, trąbki, flety, wiecie, jakieś akcesoria do dłubania w zębach dla dentystów, różne inne takie delikatne rzeczy, gdzieś precyzyjne, aczkolwiek no my to cenimy dlatego, że to wygląda jak srebro, jest fajne, jest ładne, to jest ta bombija akurat. Nie wiem, czy wygląda jak srebro u Was, ale no moja kiedyś wyglądała, trochę jej nie doczyściłem, więc już wygląda jak takie zaśniedziałe srebro, niemniej no możemy udawać, że mamy srebro. Pije się z tego fajnie, kosztuje, aczkolwiek jeśli ja mam polecać, to ja polecam na przykład produkcję argentyńską. Jest tak, że jeżeli chcecie już zainwestować więcej w bombiję i chcecie mieć jakąś fajną, to ja bym no, wybrał właśnie nie chińską masówkę, tylko ręczną robotę. Niekoniecznie może jakiś Martin Fierro od razu czy coś, ale w sumie czemu nie, to nie jest aż tak drogie znowu. A wiecie, że to zrobiła jakaś manufaktura w Argentynie, nie chińska maszyna i macie to unikalne, macie to fajne, można się polansować też MF na bombii, wiecie, jak jesteście w towarzystwie yerbiarzy, to błyszczycie. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o akcesoria, ja bym yerbiarzy podzielił na 3 grupy. Po pierwsze tacy, którzy zaczynają dopiero, są początkującymi yerbiarzami, kupują wszystko, co tylko jest. Wszystkie możliwe akcesoria, wszystkie możliwe bombije, kubki, wszystko, co tylko się da kupić i połowy nie używają. Później mamy takich, którzy
już długo piją yerbę i tak naprawdę już nic nie potrzebują, mają jedną bombiję, wtykają ją do kubka z napisem nienawidzę poniedziałków, piją sobie tam tę swoją yerbę i się niczym nie przejmują. No i trzecia grupa to tacy, którzy już są serio zaawansowani i oni już porzucili ten swój kubek, kupili sobie porządne naczynie, jakieś ulubione. Zainwestowali, mają jedno, z tego piją, mają do tego bombiję, też nie najtańszą, ale porządną, ale też tylko jedną i to jest ich zestaw życia. Szukali, znaleźli, nie szukają dalej, mają. Ja jestem na tym pierwszym etapie, jak widzicie. Nie wiem, czy mogę Wam polecić kupowanie wszystkiego jak leci. A może raczej spróbujcie, jeśli ktoś ma z Waszych znajomych, na przykład kuje z bombą, to mówicie, pożycz mi to tam na 3 dni, ja sobie kupię jakąś tam mieloną yerbkę, spróbuję, czy mi się to podoba. Nie kupujcie od razu, nie? Bo potem będzie stało. No i tak dalej. No możecie, no wiadomo, tak jak fajkę, nie pożycza się koledze, no tak samo nie wiem, na ile się to pożycza koledze, ale no wiecie. Jest tak, że na pewno dacie radę jakoś wypróbować sobie te bombije, na pewno dacie radę jakoś sprawdzić te naczynia i odnaleźć gdzieś tam siebie w świadku yerbowym. Na pewno dacie radę znaleźć swoją yerbę, bo jeżeli już wybierzecie kraj, wybierzecie rodzaj tej yerby, który Wam najbardziej odpowiada, wtedy możecie się zagłębić już bardziej w różnych markach z tego kraju i znaleźć tam ulubioną nutę smakową, więc jest dużo przed Wami. Jeśli dopiero zaczynacie, dużo za Wami, ale wciąż dużo przed Wami, jeżeli już jesteście zaawansowani i możecie eksperymentować śmiało. Pozostaje nam jeszcze tylko powiedzieć, po co pijemy yerba mate, bo już wiemy, jaką pijemy, od kiedy ją pijemy, jak ją pijemy, czym ją pijemy, z czego ją pijemy, ale nie wiemy, po co ją pijemy. No oczywiście nas pobudza. Zauważcie, skoro ma to być alternatywa dla kawy, a yerba mate może mieć tyle kofeiny co kawa, no to musi tej kofeiny tam zawierać dużo. Ludzie się interesują roślinami, które mają kofeinę, a właściwie nie powinno tak być, bo roślina wytwarza kofeinę jako substancję obronną przed roślinożernymi robalami głównie. To jest, wiecie, alkaloid purynowy, jak nikotyna, kokaina, kodeina i inne takie wesołe rzeczy, to powinno truć. Tymczasem no, na naszą masę ciała nas to nie zatruwa, tylko nas to pobudza, jest psychoaktywne, umówmy się, jest gorzkie, kofeina jest gorzka, więc też nas to nie odstrasza w sumie i my to lubimy, więc roślina strzeliła sobie w kolano, zaczęliśmy ją uprawiać właśnie dlatego, że ma tę swoją obronę przed nami. Stąd to nas przede wszystkim cieszy, jesteśmy w stanie się pobudzić, przy czym no zauważcie inaczej, jeżeli wypijamy kawę, poziom kofeiny idzie szybko do góry, potem spada, wypijamy drugą, i znów spada i wypijamy trzecią, a tutaj, kiedy pijemy yerba mate, wypijamy tradycyjnie pitę, no, parzenie, kofeina idzie do góry, słyszycie jak szybko mówię, potem zaczyna ubywać, wypijemy drugie parzenie, które jest uboższe już nieco w kofeinę, znów idzie trochę do góry, znów trochę spada, my znów wypijamy trzecie i my tak się trzymamy na jednej linii, która jakby ten poziom pobudzenia nie jest tak wysoki jak przy kawie, ale jest taki, że pozwala nam być, wiecie, w akcji, nie? W pełni skupieni, obudzeni, pobudzeni, ale nie roztrzęsieni. I jest to, uważam, zdrowsze, ponieważ nie wypijamy aż tak dużo kawy, która jednak trochę obciąża bardziej w takich ilościach, jeśli wypijamy na przykład będąc w pracy z 5 kaw. No są tacy, którzy naprawdę aż tyle piją, co uważam za trochę za dużo. Można spróbować pić cały dzień yerbę. Poziom pobudzenia jest niższy, ale jest to na pewno zdrowsze. Dostarcza wielu przeciwutleniaczy, polifenole, tam są witaminy, minerały, cuda na patyku. Patyki również są, aczkolwiek one nie za wiele zawierają, niemniej o liście chodzi. Więc wszystko to tam znajdziemy. Jest dużo jeszcze powiedziane na temat odchudzających właściwości yerba mate. Każdy chce się odchudzać dzisiaj, zwłaszcza na Nowy Rok. Wszyscy się postanawiają odchudzać. Ja też. Zobaczymy, czy może odchudzimy się yerbą. W każdym razie, jak to działa? Yerba mate poprawia metabolizm tłuszczu i przede wszystkim łagodzi apetyt, takie łaknienie, podjadanie. Trochę jest tak, że jeżeli pijemy yerba mate, spowalnia nam to wysyłanie do mózgu sygnału o głodzie. Tak jakby oszukujemy sobie trochę mózg. I wiadomo, że nie jesteśmy w stanie nie jeść pijąc yerbę, ale jesteśmy w stanie no nie podjadać. Jesteśmy w stanie jeść mniej, bo nie czujemy się głodni. Indianie wykorzystywali to w czasie wędrówek. Szli daleko, więc opijali się yerba mate, nie musieli robić postojów na jedzenie, którego często ze sobą nie mieli, tylko sobie dopiero coś szukali, upolowali i zjadali. Stąd fajne rozwiązanie. Ja nawet znalazłem takie opracowanie, w którym było powiedziane, że yerba mate
hamuje tworzenie nowych komórek tłuszczowych, bo pewnie wiecie, jest tak, że komórka tłuszczowa, kiedy raz się wytworzy w naszym ciele, to zostaje z nami już na zawsze. No, może być pusta albo pełna. Jeśli ktoś przytył, ma komórki tłuszczowe, ktoś schudł, opróżnił je i ciągle je ma. Dlatego łatwiej jest przytyć znowu, jeżeli się kiedyś już miało nadwagę, bo po prostu wystarczy wypełnić istniejące komórki. No, nie pozbędziemy się ich, chyba że wiecie, no, terere, nie? Są takie metody różne na pozbycie się tych komórek tłuszczowych. W każdym razie, podobno yerba mate blokuje, spowalnia powstawanie nowych komórek tłuszczowych, więc jest to fajny dźwięk w tę stronę. No i co? Myślę, że każdy coś innego tam znajduje w yerbie, inny powód, dla którego pije yerbę. Jedni się odchudzają, jedni gdzieś tam się pobudzają, jeszcze inni po prostu lubią ten smak. Myślę, że każdy z Was, kto pije lub kto chce pić, ma jakiś powód, by to robić. Ja myślę, że powodów jest co najmniej 5 rodzajów, a w obrębie tych 5 rodzajów jeszcze wiele różnych marek. Koniecznie napiszcie, jeśli dotarliście do tego momentu, ponieważ zrobiła się z tego całkiem długawa pogadanka o yerba mate. Jeżeli dotrwaliście, tutaj piszcie. To, co tutaj powiedzieliśmy, jest gdzieś już poruszane szeroko na naszym kanale, ponieważ yerba mate to coś, co Was od dawna interesuje, coś, co w ogóle to Wasze zainteresowanie doprowadziło w ogóle do powstania książki na ten temat, którą polecam, jeżeli chcielibyście czegoś się tam szerzej dowiedzieć, albo jakichś innych ciekawych sposobów na wypicie yerba mate, również tam znajdziecie. Był już na naszym kanale przegląd bombi, trochę szerzej potraktowany, więc możecie też tam zaglądnąć. Cały czas również pracujemy nad pokazywaniem Wam konkretnych marek. Ja ogólnie nie do końca jestem zwolennikiem czegoś takiego, ponieważ uważam, że i tak trzeba spróbować samemu, żeby się dowiedzieć, czy to jest smaczne, czy nie, i że to, że ja powiem, że coś mi smakuje albo nie smakuje, może Wam trochę zaciemnić pogląd. Niemniej odnalazłem dużo jakby satysfakcji w pokazywaniu Wam marek i opowiadaniu o ich historii, o nich i co o nich myślę, więc jakby będziemy to kontynuować. Przeglądajcie poszczególne marki yerba mate, nasze zestawienie. No, ranking nie próbujemy tam wyłonić najlepszej, więc może nie ranking, a przegląd będzie lepiej. Myślę, że jeszcze coś zrobimy osobno o naczyniach, ale ogólnie o yerbie jeszcze na pewno będzie nie raz, więc śledźcie, zapraszamy i właściwie to tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że spędziliśmy miło razem czas i że zainteresowałem Was i zachęciłem do siorbania. Więc witamy w gronie siorbających, którzy jeszcze nie siorbią, i dziękujemy, że jesteście z nami, ci, którzy już siorbią, i do zobaczenia na czajnikowy.pl.